Mamy okres świąteczny, więc wybrałem się w okolice Stadionu Narodowego, żeby zobaczyć jedną z rzeczy, która bywa marzeniem dziecięcych lat. Chodźmy więc do środka zobaczyć jedną z największych makiet kolejowych w Polsce. Zapraszam do oglądania. Pierwsze wyzwanie to znaleźć w ogóle wejście na makietę, ale mam nadzieję, że to się szybko uda. O, już widzę logo, także będzie dobrze. To say what remains to sing about in this. Świat, który oglądamy na makiecie, został pomniejszony 87-krotnie względem naszej rzeczywistości. Typowy wagon kolejowy ma tu 28 cm długości, a rozstaw szyn normalnego toru wynosi zaledwie 16,5 mm. To parametry charakterystyczne dla skali H0, najczęściej używanej skali w modelarstwie kolejowym. Krajobraz makiety jest bardzo zróżnicowany. Mamy wzgórza, lasy, jeziora i rzeki, a w tym krajobrazie pociągi poruszające się na różnych poziomach, mostach, wiaduktach czy w tunelach. Przedstawiony świat nie jest żadnym konkretnym wycinkiem otaczającej rzeczywistości, choć został złożony z pewnych inspiracji na podstawie rzeczywistych miejsc. Na przykład możemy doszukać się tu stacji przypominającej tę w Szklarskiej Porębie, z charakterystyczną skalną ścianą w tle. Na całej makiecie znajdziemy około 10 stacji, a największa z nich, Smolno, jest podzielona na część osobową i towarową. Przy niej odtworzona została parowozownia wachlarzowa z obrotnicą i zakład naprawy taboru. Przy stacjach obserwujemy integrację z pozostałym transportem publicznym. Na jednej z nich spotkamy miejski autobus z Warszawy, czy też autokar Polskiego Busa. Tabor prezentowany na makiecie jest również mocno zróżnicowany, choć dominują składy kolei polskich i niemieckich. Wśród tych drugich spotkamy składy Deutsche Bahn, w tym m.in. zespoły ICE, czyli kolei dużej prędkości, oraz chociażby skład z wagonami piętrowymi typu Push and Pull. Z polskich zestawów interesujący jest skład towarowy PKP Cargo z dwuczłonową lokomotywą ET41 na czele, pociąg z legendarnymi wagonami piętrowymi przewozów regionalnych i lokomotywą SP45 na czele, czy na przykład zestaw PKP Intercity z wagonami w malowaniu marki przewozów Twoje linie kolejowe, w które przez kilka lat malowano wagony do obsługi połączeń TLK. Obok makiety pokazano też zabawne dioramy, pokazujące fikcyjne scenki z życia kolei. W sumie w przypadku polskich kolei bardzo prawdopodobne jest ich możliwe wystąpienie w rzeczywistości.
Te małe kolejowe satyry zostały przygotowane ze szczególną starannością. I już po zwiedzaniu makiety, w sumie to bardzo fajna rzecz. Fajnie sobie tak poobserwować jeżdżące miniaturowe pociągi. Łącznie ułożono tutaj 900 metrów torów. Mamy 150 rozjazdów i około 40 lokomotyw na całej makiecie. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem.